Witam serdecznie. Dzisiaj po południu szok, krach na inflacji trwa dalej. To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Partnerem tego odcinka jest dom maklerski XTB, który oferuje teraz m.in. akcje ułamkowe. Akcje ułamkowe umożliwiają inwestowanie w niewielką część akcji wybranej spółki, dzięki czemu nie tylko zwiększają swobodę w doborze walorów do portfela, ale również ułatwiają kontrolę nad inwestycjami. Więcej szczegółów w linku w opisie i w komentarzu. Bardzo gorąco to polecam. Andrzej Stefaniak. Szok. Krach na inflacji trwa dalej. Drodzy Państwo, dzisiaj najważniejsze dane makroekonomiczne, jakie pojawiły się, to były dane o inflacji w Niemczech, inflacji producenckiej za kwiecień. Okazało się, że są one niższe niż zakładały prognozy, także rewizja za poprzedni miesiąc także jest do dołu, więc ewidentnie dynamika dezinflacyjna dotarła do Niemiec i zdecydowanie przyspieszyła, co widać po prostu na wykresie, ponieważ jak widzimy ten wykres, to słowo krach ciśnie nam się na usta momentalnie. Widać to po prostu jak na dłoni, jak bardzo dynamicznie od września tąpnęła wprost inflacja. Jaki jest tego główny powód? Oczywiście zachowanie węglowodorów, czyli przede wszystkim gazu. Na następnym wykresie widzimy inflację w ujęciu producenckim dla Niemiec, dla Stanów Zjednoczonych. Widzimy, jak bardzo w sytuacji, kiedy inflacja rosła i równolegle rósł gaz, cena gazu, w sytuacji, kiedy tendencja na cenie gazu się odwróciła, momentalnie zaczęła spadać inflacja i to jeszcze bardziej dobitnie pokazuje i utrwala nam tutaj ocenę sytuacji, że inflacja ma teraz charakter podażowy, a nie popytowy i to widać po prostu na tym wykresie jak na dłoni. Na następnym wykresie widać już bezpośrednio inflację producencką dla całej strefy euro i cenę gazu i także widzimy tutaj przełożenie po prostu 1 do 1 w sytuacji, kiedy cena gazu cały czas spada, a wczoraj pierwszy raz od 2021 roku cena spadła poniżej 30 euro, to momentalnie oczywiście można także zakładać, że w kolejnych miesiącach te procesy dezinflacyjne będą się jeszcze bardziej pogłębiały, że krach na inflacji będzie trwał dalej, że kontynuacja bardzo pozytywnej tendencji dezinflacyjnej będzie z nami, także dotrze wkrótce do naszego kraju, ponieważ następny wykres pokazuje jak na dłoni przełożenie inflacji producenckiej w Niemczech na inflację w Polsce i też widać dynamiczny spadek inflacji w naszym kraju. Inflacja producencka po prostu spada na łeb, na szyję i jest ogromnie prawdopodobne, że w okolicach sierpnia, września zbliżymy się do poziomów, które będą mogły nam nagle nawet sygnalizować procesy deflacyjne na inflacji producenckiej. To byłoby coś niezwykłego, ale przy zachowaniu tego tempa, który teraz widzimy, i w Polsce, i w krajach zachodniej Europy będzie można mówić o deflacji na inflacji producenckiej. Moim zdaniem jest to scenariusz bazowy, który jest bardzo korzystny później także dla wszystkich konsumentów. Przypominam, mówimy teraz o inflacji producenckiej, nie konsumenckiej, więc te zjawiska mają zastosowanie przede wszystkim do tego, co wychodzi z fabryk, jakie są ceny tych wszystkich produktów, które są wypuszczane do gospodarki. I na następnym wykresie widzimy, jak bardzo na przestrzeni ostatnich miesięcy zmienił się wektor importu gazu do Niemiec, w tym wypadku LNG ze źródła rosyjskiego na źródło amerykańskie i Amerykanie dostarczają teraz 75% gazu LNG do Niemiec i widać naprawdę, jak bardzo szybko i dynamicznie zaszedł ten proces. Teraz Amerykanie odpowiadają za dostawy gazu do Niemiec, więc w sytuacji, kiedy ten gaz będzie płynął w niezakłóconym tempie, to ceny prawdopodobnie utrzymają się na bardzo niskich poziomach z tendencją na to, żeby jeszcze bardziej spadać i być bardzo uzależnionymi od tego, co się dzieje na giełdach w Stanach Zjednoczonych, gdzie naturalny gaz jest także handlowany. Kolejny bardzo ciekawy wykres, warto do niego wrócić. Widać na nim jednoznacznie, że rynek akcji już nie wycenia inflacji, już się nie boi procesów inflacyjnych. Tutaj ewidentnie widać procesy dezinflacyjne. Mamy także informacje o tym, że gra na inflację nie jest już w modzie, rynek także już od bardzo wielu miesięcy nie zaprząta sobie tym tematem głowy. Widać to na tym wykresie jak na dłoni. Widzimy na krzywej dochodowości, jak na przestrzeni ostatnich 3 miesięcy bardzo dynamicznie spadły wyceny obligacji, rentowności poszły w dół, a to także jednoznacznie
oznacza, że inwestorzy, którzy działają na rynku obligacji, nie boją się zjawiska inflacyjnego, teraz grają na procesy dezinflacyjne, dlatego też ta krzywa dochodowości tak bardzo się przesunęła, a oczekiwania zarządzających aktywami co do inflacji są na rekordowo niskich poziomach, a to także sygnalizuje, że profesjonalni uczestnicy rynku spodziewają się procesów dezinflacyjnych w kierunku nawet deflacji, a nie inflacji. Ten wykres, który odnosi się do nastrojów, jest niezwykle ważny i interesujący. Plus na koniec dwie bardzo ciekawe informacje. Mamy inflację cykliczną i taką strukturalną i ta cykliczna już bardzo wyraźnie spada, natomiast od paru miesięcy zaczyna spadać i to wyraźnie ta także strukturalna. I to jest kolejny bardzo ważny element, który sygnalizuje, że można spodziewać się pogłębienia tendencji dezinflacyjnych i prędzej czy później one dotrą także do naszego kraju z powodu tego, że historia gospodarcza i to, co się dzieje, pokazuje nam, że te przesunięcie zjawisk gospodarczych, które się dzieją w Stanach Zjednoczonych, dociera do Europy z przesunięciem około 3 miesięcy, a do polskiej gospodarki z przesunięciem 5-6 miesięcy, więc prawdopodobnie kulminacja procesów dezinflacyjnych będzie miała miejsce w Polsce między trzecim a czwartym kwartałem. Ja osobiście spodziewam się, że właśnie w okolicach przełomu trzeciego i czwartego kwartału będziemy mieć ekstremalny poziom dyskontowania procesów dezinflacyjnych w Polsce, jak i także na całym świecie. Plus, jeżeli dodamy do tego ceny żywności na całym świecie, ten następny wykres to bardzo ładnie pokazuje. One od swojego szczytu spadły już o 20%, ale każda bessa na żywności na przestrzeni bardzo wielu lat pokazała, że znosi ona około 35 do 38% całego wcześniejszego ruchu. Więc jest jeszcze bardzo duży potencjał, nawet szacowany na jeszcze na skalę podobną do tej, która się w ostatnich miesiącach wydarzyła, spadku cen żywności w skali globalnej i to także powinno się odcisnąć na spadkach cen żywności w naszym kraju. I to jest następny argument ku temu, żeby twierdzić, że wkrótce procesy dezinflacyjne w Polsce szczególnie nas uderzą i że będziemy świadkami bardzo dynamicznego spadku tempa wzrostu inflacji. Ja osobiście spodziewam się, że w Polsce w trzecim kwartale już inflacja konsumencka stanie się inflacją na poziomach jednocyfrowych, a kulminacja tych procesów będzie miała miejsce właśnie na przełomie trzeciego i czwartego kwartału. Plus dodatkowo należy zwrócić uwagę także, że globalne osłabienie gospodarcze, które widać na tym następnym wykresie, ogranicza popyt i to także jest ten czynnik, który sprawia, że oczekiwania inflacyjne, że rynek w ogóle tego nie wycenia, od obligacji aż po akcje i że temat inflacji zupełnie zniknął z radaru, a krach na inflacji producenckiej, o którym jest mowa, wynika przede wszystkim w Europie z zachowania ceny gazu, ponieważ jak widzimy jest gigantyczne przełożenie spadków ceny gazu na to, co się dzieje na inflacji producenckiej, a przypomnę, że wczoraj spadek poniżej 30 euro ceny gazu w Europie oznacza spadek o 90% od swoich szczytów, które na przełomie sierpnia i września zostały utworzone na rynkach finansowych. No i drodzy Państwo, i w tym miejscu zachęcam do specjalnego materiału, który jest podlinkowany tam na dole w opisie i w komentarzu o giełdach w obliczu inflacji i kryzysu zadłużenia, ponieważ teraz dla inwestorów jest bardzo istotne nie tylko to, co się dzieje w gospodarce, ale przede wszystkim kryzys zadłużenia. Na początku czerwca amerykański dług ma uderzyć w swój sufit, no i inwestorzy się zastanawiają, jakie mogą być tego konsekwencje, no i będziemy się nad tym także tutaj zastanawiać dość często w następnych dniach, ale zachęcam także do tego specjalnego raportu, który jest tam na dole podlinkowany w opisie i w komentarzu, żeby się zaznajomić z innymi opiniami. No i teraz indeksy giełdowe. Drodzy Państwo, bo to co się dzieje na naszych oczach jest wprost niewiarygodne, jest niezwykle ważne. Mamy nowe maksima Hossy, przede wszystkim w Japonii, a ten optymizm zaczął się rozlewać na indeksy giełdowe w innych miejscach na świecie. Obserwujemy próbę wyjścia nad poziom 4200 punktów na indeksie Standard & Poor i dzisiejsza sesja, która jest pozbawiona danych makroekonomicznych ze Stanów Zjednoczonych, będzie także dyskontowaniem ostatecznym nastrojów. Od środy jest bardzo wyraźnie kupowanie ryzyka. Indeksy giełdowe rosną bardzo ładnie, a dzisiaj, tworząc świecę tygodniową, będziemy mogli potwierdzić ten triumf popytu, czyli byków
tym tygodniu na indeksach giełdowych, jeżeli oczywiście dzisiejsza sesja przyniesie nam dalsze wzrosty i kontynuację z zamknięciem na maksimach. To byłoby wymarzone środowisko ku temu, żeby wieścić kontynuację tendencji w końcówce maja. Indeksy giełdowe w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza indeks Standard & Poor's, ma dużą szansę wyjść na poziom 4200, czyli wyjść górą z konsolidacji, która od kilku tygodni tworzy się na wykresach, i to pomimo tego, że na fali kryzysu zadłużenia rosną także oczekiwania, że będzie jeszcze jedna podwyżka stóp procentowych, a amerykańskie obligacje także się do tego przygotowują, rentowności zaczynają rosnąć. Co jest bardzo istotne, na fali wzrostu w rentowności amerykańskich obligacji wcale nie chce spadać albo gorzej zachowywać się relatywnie indeks Nasdaq, i to jest niezwykle ciekawa obserwacja. Indeks spółek technologicznych zupełnie tak jakby się oderwał od tego fundamentu, jakim jest rynkowa stopa procentowa. Czy ktoś coś wie? Więcej zobaczymy. Mówiłem już o ponad 30-letnich maksimach na giełdzie w Japonii. Zamknięcie było optymistyczne, więc naprawdę jest ogromna szansa, że hossa będzie tutaj kontynuowana, a jest przestrzeń jeszcze prawie 25% do maksimów wszechczasów, więc jest dużo szans, jest duży ten potencjalny, ta perspektywa do wzrostów. Mamy także inne zachowanie giełdy w Chinach, czyli w Hongkongu, i tutaj jeżeli popatrzymy na wyceny spółek w Hongkongu, to one są bardzo niskie, więc po prostu zachęcają do tego, żeby jakiś kapitał tutaj uderzył, no ale oczywiście ryzyko geopolityczne nie pozwala na jakieś większe wzrosty teraz indeksów giełdowych w Chinach. Obserwujemy na następnym wykresie ciekawostkę, jak bardzo powiązane są teraz zachowania chińskich rentowności 10-letnich papierów z zachowaniem wskaźnika PMI dla sektora przemysłowego. To jest pewnego rodzaju ciekawostka, ale dla nas, także dla giełdy papierów wartościowych w Warszawie, bardzo istotne jest to, że indeks DAX wychodzi teraz na nowe maksima wszechczasów. Dołącza do giełdy na przykład we Francji i ta tendencja ma szansę być kontynuowaną. Jeżeli oczywiście początek sesji na Wall Street będzie optymistyczny, będzie sprzyjał popytowi na ryzyko, to indeksy giełdowe mogą wprost oszaleć w Europie, bo pamiętamy, jak bardzo ścisłe jest powiązanie gospodarki niemieckiej z Polską, więc jeżeli tutaj indeksy giełdowe rosną, to warszawska giełda papierów wartościowych także ma szansę zacząć to dyskontować, czyli mówiąc w skrócie, rośnie bardzo silnie szansa, że indeks WIG20 przekroczy poziom 2000 punktów, o czym będzie w końcówce tego materiału. Ale jeszcze będąc przy DAX-ie, warto zwrócić uwagę na dodatkową ciekawostkę. Bessa trwała dokładnie 220 dni handlowych, czyli sesji giełdowych w Niemczech, natomiast teraz tendencja wzrostowa powrotu do maksimów, które były ostatnio obserwowane 2-3 lata temu, trwa 163 sesje giełdowe, czyli to jest ciekawe, że tendencja wzrostowa jest szybsza niż wcześniejsza Bessa, i to także jest element, który sygnalizuje nam, jak silny jest teraz popyt na ryzyko, który kupuje wszystko jak po prostu leci, dyskontując prawdopodobnie miękkie lądowanie europejskiej, światowej gospodarki, a nie jakieś twarde lądowanie, mocną recesję. Zaskakują pozytywnie zyski na akcje spółek w Europie, to jest też bardzo interesujące, ale także Bloomberg robi specjalny raport, który pokazuje, że taki stosunek wstępnego zysku do potencjalnego ryzyka na indeksach giełdowych, na indeksie Eurostoxx jest na razie, już jest teraz dość negatywny, jeżeli brać pod uwagę te prognozy, które były na samym początku tego roku wieszczone. Euro-dolar kontynuuje tendencję spadkową. Moim zdaniem euro-dolar dyskontuje właśnie to ryzyko kryzysu zadłużeniowego, stąd też amerykański dolar się umacnia. Mamy także wyjście na ważny opór na parze dolar do jena, ale także chcę zwrócić uwagę na parę euro do funta brytyjskiego, gdzie widzimy od 6 lat jesteśmy cały czas na tych samych poziomach. Funt brytyjski nie chce się ani mocniej osłabić, ani wyraźnie się umocnić, więc tutaj konsolidacja trwa, a jesteśmy teraz bardzo blisko osi symetrii tego horyzontu cenowego, który ma już 6 lat historii. Na tym wykresie widać go po prostu jak na dłoni. Amerykańskie obligacje, amerykański dolar oczywiście wywołują teraz tendencję spadkową na cenie złota. Inwestorzy, jeżeli zobaczą dzisiaj zamknięcie tygodnia głęboko poniżej poziomu $2000 i nie będzie ta świeca miała większego dolnego cienia, to moim zdaniem
będą próbowali wywołać jakąś większą tendencję, korektę spadkową na cenie złota, prawdopodobnie także poprzez korelację na kontynuację tendencji spadkowej na cenie miedzi, na cenie srebra oraz miedź, która, jak to się mówi, ma doktorat z ekonomii i ona także powinna zareagować na ten popyt na ryzyko, który się dzieje na indeksach giełdowych, ale w tym wypadku ta słabość moim zdaniem przede wszystkim wynika ze słabości indeksów giełdowych w Chinach. Ale jeżeli się popyt pojawi, jednak cena miedzi pójdzie w górę, to jeszcze bardziej wzmocni prawdopodobieństwo kontynuacji tendencji wzrostowej na Wall Street i w Europie, a jeżeli do tego dołączy także brak spadków na cenie ropy naftowej, a jesteśmy cały czas nad poziomem $70, to myślę, że surowce będą w bardzo skromny sposób, ale jednak wspierały popyt na ryzyko. Z ciekawostek na rynku surowcowym widzimy, jak bardzo drożeje teraz cena oliwy z Hiszpanii. Jest ona na swoich rekordach, bardzo dynamiczny jest ten trend wzrostowy. Ewidentnie nie udały się ostatnie zbiory, no i to jest główny powód, czemu tak oliwa idzie teraz do góry, więc nie dziwmy się, że też w naszych sklepach pójdzie ona mocno w górę. A jeżeli kończymy rynki międzynarodowe, to warto zwrócić uwagę także na Bitcoina, gdzie spokój trwa, konsolidacja w okolicach średniej 200-sesyjnej cały czas ma miejsce i jeżeli ta szansa na wzrost indeksów giełdowych ma być jeszcze bardziej powiększona, to jeżeli indeksy giełdowe mają rosnąć, to Bitcoin także powinien spróbować przynajmniej jakiegoś mocniejszego odbicia od tych ostatnich minimów i w takiej sytuacji będzie szansa na kontynuację ruchu w górę. I na koniec polskie aktywa, ponieważ jest szansa na to, żeby te świece, które się tworzą teraz na wykresie, miały charakter zachęcający do złotego, ale widzimy, że w ostatnich dniach pojawiła się korekta, która wynika z zachowania euro-dolara. Bardzo w nieco podobny sposób, nie w taki sam, zachowuje się czeska waluta, która traci już od dłuższego czasu, a nie w taki sam sposób odzwierciedla zachowanie złotego, więc widać, że region jest od 2 dni, od 3 dni bardziej sprzedawany. Mamy także korektę na polskich obligacjach, która wynika przede wszystkim z zachowania amerykańskich obligacji światowych, które z kolei boją się kryzysu zadłużenia, a warszawska giełda papierów wartościowych, jak już powiedziałem, szykuje się do szturmu na poziom 2000 punktów. Jeżeli dzisiejsza sesja, początek sesji na Wall Street przyniesie kontynuację tendencji wzrostowej, to moim zdaniem jest ogromna szansa, że spróbujemy już dzisiaj zaatakować ten poziom, że poziom 2000 punktów może być przebity, a gdyby tak się stało na zakończeniu sesji, która kończy cały tydzień, to myślę, że prawdopodobieństwo kontynuacji ruchu w górę na warszawskiej giełdzie byłoby jeszcze bardziej wzmocnione, ale bardzo wiele zależy moim zdaniem od DAX-a i będąc na giełdzie papierów wartościowych, dzisiaj szczególnie zwracałbym uwagę, co się dzieje z DAX-em, który myszkuje przy swoich maksimach wszechczasów i dla niego także cała sesja na Wall Street będzie miała bardzo duże znaczenie. I w tym miejscu jeszcze raz zachęcam do tego specjalnego materiału, który jest podlinkowany na dole w opisie i w komentarzu o giełdach w obliczu inflacji i kryzysu zadłużenia. Warto się z tym materiałem zaznajomić oraz wszystkimi innymi, które są tam podlinkowane w opisie i w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, widzimy się i słyszymy w poniedziałek rano. Wszystkiego dobrego i pozdrawiam. Życzę dzisiaj dużej dodatniej stopy zwrotu. Wszystkiego dobrego jeszcze raz. Do zobaczenia. Jeśli uważasz, że moja praca ma sens i jakoś Ci pomogła, to pod filmem kliknij w podziękuj, a potem kup i wyślij mi premię. Bardzo dziękuję za docenienie. Andrzej Stefaniak.